Dzisiejszego vloga zaczynamy od Wrocławia. Tylko popatrzcie, robi wrażenie od pierwszego spojrzenia. Ustał deszcz, wyszło słońce, więc najpiękniejsza pora dnia. Moim skromnym zdaniem jest to rynek, który bez problemu może konkurować o najlepszy spośród wszystkich w Polsce. Zgadzacie się ze mną czy nie? Możecie wyrazić swoją opinię w komentarzu. To zawsze jest mile widziane. Więc króciutko zobaczymy rynek i ruszamy dalej. Więc dzisiaj zobaczycie Wrocław moimi oczami. Z kolei mój ulubiony budynek spośród tych wszystkich, które znajdują się na rynku, jest były bank, który powstał, wybudowany przez nazistów i wtedy pełnił rolę jednego z bardziej reprezentacyjnych. I bez problemu można rzucić okiem i zorientować się, że wyróżnia się na tle innych. Też mnie intryguje. Chyba nie spotkałem się wcześniej z taką nazwą ulicy. Popatrzcie sami, jak się nazywa. Ale takich zakamarków we Wrocławiu możecie znaleźć, myślę, setki. Ja wam pokażę dzisiaj tylko te, które jestem w stanie przedstawić, żeby was też nie zanudzić ilością. Zapraszam. Wrocław, który funkcjonował do końca II wojny światowej pod nazwą Breslau. Jako niemieckie miasto nie było tu polskiej ludności. I skąd się wzięli mieszkańcy Wrocławia? Z kolei straconego miasta w wojnie, jednego z głównych ośrodków polskiej kultury, ze Lwowa. I takim oto sposobem możemy tutaj spotkać bardzo dużą część korzennych Lwowian. Więc patrząc tutaj na starszych ludzi, może i schorowanych, nie wiesz, jaką mają za sobą historię. Może właśnie są ostatnimi Polakami, którzy urodzili się we Lwowie i pamiętają czasy najstraszniejsze w naszej historii i pamiętają to, w jaki sposób tutaj trafili z terenów, które dziś niestety nie należą już do Polski. Swoją drogą Wrocław jest też miejscem, o którym nie trzeba za wiele mówić. Tutaj można po prostu iść i oglądać. A jest na czym zawiesić oko bez wątpienia. Nawet w taką pogodę, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, nie ma co się zrażać, tylko trzeba iść na spacer i rozglądać się i szukać rzeczy, które nasze oko uważa za najbardziej atrakcyjne. Wrocław to jest jedyne miasto, które znam, gdzie można po centrum spacerować między wyspami. Z takim oto pięknym tłem i zacnym towarzystwem wchodzimy. Witam w Parku Słowackiego. Jest i on, Juliusz Słowacki. Siedzi i sobie myśli. Wiecie, co on sobie myśli? Boże, co się z tym światem stało? Kiedyś ludzie czytali teksty, a dzisiaj na co jest parcie? Na lajki, na subskrypcje. Więc dajcie lajka, dajcie subskrypcję i lecimy dalej po Wrocławiu. Budynek, na który warto zwrócić uwagę, i to nie dlatego, bo jest moim ulubionym. Jest to budynek Poczty Głównej, który kiedy powstał, uchodził za wieżowiec. I co więcej, miejsce, w którym się znajduje, miało być całą dzielnicą wieżowców i w tym celu zostały wyburzone kamienice, na którym dzisiaj się znajduje. Ale niestety powstał tylko on. Później doszli naziści do władzy i pieniądze szły na inne rzeczy, głównie na armię. Więc tak kiedyś wyglądały wieżowce. Na jego ścianach mamy różne postacie, są to mieszkańcy Wrocławia oraz sceny z życia wrocławian. Targ, handel i inne czynności dnia codziennego. Słuchajcie, moi widzowie, bardzo mi zależy na waszym zaangażowaniu, dlatego chciałbym, żeby każdy z was napisał w komentarzu, co odpowiada wam bardziej. Ten wieżowiec sprzed 100 lat, czy ten, który widzicie w tle ze
z czasów współczesnych. Ciekawy jest też fakt, że na elewacji tego budynku wciąż są widoczne ślady po strzałach amunicji. Tak to wygląda. Natomiast budynek, który właśnie oglądamy, w przeciwieństwie do poprzedniego, powstał już po dojściu nazistów do władzy i co więcej, miał być właśnie tym reprezentatywnym, który wykaże wielkość, siłę i całą potęgę Rzeszy. Tutaj rządził samorząd. Tutaj właśnie były władze lokalne we Wrocławiu, w tym oto budynku. I jesteśmy po drugiej stronie. Musicie przyznać, że pomysł warty uwagi. A ja się podpisuję do takiego przejeżdżania hotelki. Opuściłem ścisłe centrum, jednak nie jest wszędzie tak idealnie. Ale idziemy, bo przeczytałem o kolorowych podwórkach i bardzo chętnie chciałbym je zobaczyć i wam pokazać, ale nie mogę ich znaleźć. Przyjechałem tu hulajnogą elektryczną, jeździłem i szukamy, bo na razie to na pewno nie są kolorowe podwórka. Może jest troszkę zaniedbana, co nie zmienia faktu, że wciąż widać tą wielką wyniosłość, jaka panuje. Nie powinienem iść z nią, chciałem wam pokazać. Wrocław przede wszystkim będzie mi się kojarzył ze skalą ogromu, jakie tutaj było dążenie do wielkości. Dobra, znalazłem. Wygląda to trochę inaczej niż się spodziewałem, ale bardzo mi się podoba. Tutaj myślę, że nie ma co za dużo komentować, a lepiej po prostu pokazać, jak wyglądają te podwórka. Tutaj nawet jest w 3D. Normalnie książka stoi, aparat i inne rekwizyty. Egipski wątek mi się podoba, muszę przyznać. Tutaj z kolei Sparta. Jestem ciekawy znaczenia poszczególnych ilustracji, ale może to tylko umysł artysty potrafi to pojąć i interpretacja jest dowolna. Tutaj też jest oddzielony. Chciałem też dodać, że moim zdaniem wartości temu miejscu nadaje przede wszystkim to, gdzie się znajduje. Mówię, ta dzielnica generalnie tak nie zachęca. Ale gdy się wejdzie w bramę, można odkryć zupełnie inny świat. I zdecydowanie jest to warte uwagi. Nie no, super.
Zdecydowanie w moim rankingu to miejsce wygrywa ze wszystkim innym, co widziałem we Wrocławiu. Oczywiście można też założyć, że to trochę inna kategoria niż chodzenie po Starym Mieście, ale jest to zrobione w sposób niesamowity w mojej ocenie. Inne miasta mogą brać przykład. Naprawdę jest zastanawiająca tematyka niektórych tych obrazów. O, a tutaj rzeźba w 3D. No to przejście jest mega. No grubo, nie wiem, tak jak wspomniałem, tutaj Tutaj naprawdę lepiej oglądać dzieła sztuki niż słuchać mojego gadania. I chyba w tym miejscu się z wami pożegnam. Dzięki, że byliście, dzięki za łapkę w górę. Piszcie w komentarzu, co wam się podobało, co wam się nie podobało i lecimy dalej z tematem. Do zobaczenia.